Siemaneczko, cześć wszystkim. Witam Was w nowej serii z Manor Lords. Nie jest to ten sam Manor, który był i jest u mnie na kanale, gdzie kończyliśmy właśnie pierwszą serię. Jest to nowa wersja, nowa beta, która wyszła tak naprawdę wczoraj. I będziemy sobie ją testować, bo podobno bardzo, bardzo dużo zmian. Więc sprawdzimy sobie, jak to wygląda. Zagramy troszkę, zobaczymy, jak daleko zajdziemy z tym. Myślę, że aż tak długiej serii nie będziemy robić jak tą poprzednią, ale na pewno kilka odcinków z tego nowego, z tej nowej aktualizacji sobie zrobimy. No, jestem bardzo zaciekawiony, bo z tego co czytałem jest mnóstwo zmian i pierwszą taką zmianą, wybierzemy sobie szybko tylko naszego bohatera. Pierwszą taką zmianą są nowe mapy. Nowe mapy, które możemy wybrać. Za chwilkę sobie to zrobimy. Szybko sobie tylko ustawmy jakiś herb. Coś takiego. Tutaj może byśmy jakiś akcencik wrzucili. Taki, tą górną. Szybko sobie tutaj tylko zmienimy, bo w zasadzie coś takiego zrobimy. Mędrzec z Polski. Let's Play, kontynuuj. Dobra, i tutaj mamy, zobaczcie, w ogóle szablony scenariusza. Doszły nowe scenariusze. Te trzy pierwsze były już w podstawowej wersji. Teraz mamy duel. No i właśnie, nie zwracajcie teraz w ogóle uwagi na to, co tam pisze, że będzie pewne nazwy będą po prostu takie, jeszcze można powiedzieć, programowe. Będą, nie wiem, itemy, item 200, czy właśnie założenia dual setup, dual goal. Więc tak naprawdę to myślę, że jeszcze wszystko jest do dopracowania. Pamiętajmy, że to jest bardzo wczesny dostęp, jest to wersja beta, więc na spokojnie, ale sprawdzimy po prostu, bo pozmieniało się dużo i mamy tak, mamy duel, czyli 1 na 1 na mapie, jest nowa mapa, znaczy nowa mapa pod względem tego, że może być kilku lordów na jednej mapie. I teraz tutaj jest właśnie w takiej wersji 1 na 1, po prostu walka z SI, a tutaj mamy kilku lordów, każdy na każdego. Więc mega, każdy będzie budował swoje miasto, będziemy się podbijać, walczyć, budować zamki, bo kolejną właśnie nowością to są murowane zamki, które już możecie zobaczyć u mnie na kanale. Wrzuciłem dzisiaj shorcika z tego, żebyście zobaczyli, jak się buduje te zameczki, jak to wygląda. I tak, te nowe mapy. Pierwsze trzy, z tego co pamiętam, były. Tu mamy góra na środku. Budujemy się dookoła, wielka góra jest na środku. Tutaj mamy klify, czyli można powiedzieć takie góry, doliny ze skałkami, ale to mniej więcej podobna mapa jak ta High Peaks, plus minus, bardziej rozbudowana. Myślę, że ładniejsza po prostu graficznie, no bardziej na pewno dopracowana. Tutaj no to jest takie no, standardowa według mnie po prostu mapa, która gdzieś tam ma takie wzniesienia. Wiecie, to troszkę takie są tereny bardziej górzyste, ale nie takie klify jak w tej poprzedniej. I jezioro. Słuchajcie, mamy jezioro. Wielkie jezioro na środku mapy. Dookoła budujemy miasta razem z lordami i też na tej mapie sobie zagramy. Jeśli chodzi o cel końcowy, wyeliminuj wszystkich pozostałych władców, zajmując ich terytoria. I tutaj ja chciałbym grać właśnie w
w tym klimacie, czyli na dominację. Będziemy się atakować, będziemy próbować odpierać ataki, będziemy próbować robić oblężenia, bo teraz, żeby zdobyć taki zamek, po prostu nasze wojsko będzie drabinami zdobywać mury, wchodzić, bić się tam na murach, więc no mega w ogóle co tu się dzieje w tej aktualizacji. W końcu jest coś mocnego. Dobra, i teraz tak, przeciwnik poza mapą nieobecny, maksymalnie 3 możemy dać, maksymalnie 3 graczy, ja sobie ich tylko chciałbym tak rozdzielić, żebyśmy nie byli po prostu koło siebie, aczkolwiek czekajcie, o, popatrzcie, dobra, czyli dajemy sobie tak jak gdzieś tam w Strongholdzie było, nie wiem czy kojarzycie, po prostu robimy każdy w swoim rogu będzie siedział i zaczniemy tutaj dominację. Pewnie najpierw walka o jakiś region, ale ja bym chciał dostęp do wody, przepraszam bardzo, ale tutaj nie mam dostępu, więc sobie zrobimy tak, że ja się zamienię po prostu z tym jego mościem i sobie tutaj spróbujemy wybudować naszą osadę. Dobra, całą resztę tutaj zostawiam tak jak jest ustawione początkowo. Poziom trudności no nie chciałbym dawać na trudny, może zostawimy faktycznie ten domyślny, nie będę tutaj nic kombinował. Dobra, mamy scenariusz, mamy mapę, jesteśmy rozmieszczeni, rozpocznijmy naszą przygodę. Słuchajcie, jest dużo tych zmian. Tak jak właśnie tutaj patrzyliśmy te nowe mapy, nowi gracze. Co też tutaj mamy? W ogóle jest ulepszony ten zamek, czyli właśnie murowane zamki. Dobra, ja sobie tutaj będę tak w międzyczasie budował, a w międzyczasie gdzieś tam będę starał się Wam powiedzieć parę rzeczy, jakie pojawiły się nowe. W ogóle cały ten interfejs, zauważcie sobie, że jest nowy, inaczej wyglądają te złoża, inaczej są porozpisywane. Jest Underground Deposit, czyli nie widzimy już, znaczy inaczej, jest ich 1170 kamieni, ale są pod ziemią. To już nie są te kamienie, które leżą gdzieś tam na tym, będziemy musieli sobie to wydobyć. Tak samo tutaj glina i patrzcie, doszły nam grzybki. Grzybki coś na zasadzie jak wcześniej były jagody. Znaczy jagody dalej są, jak dobrze kojarzę. Czekajcie. Tak, jagody dalej są, natomiast doszły nam nowy zasób, po prostu grzybki, ale jest sezonowy, nie? Czyli rośnie nam w sezonie, jest ich tu 149, więc całkiem nieźle. Będziemy sobie też chodzić na grzyby. Będziemy sobie, fajnie, bo w ogóle mamy klimacik takiej wioski naprawdę takiej wiejskiej, bo mamy grzybki, mamy rybki, mamy tutaj, no i oczywiście kamienie, daleko jest żelazo, będziemy musieli tutaj sobie chodzić po to żelazo, ale patrzcie jak wygląda nasza mapa. No prezentuje się naprawdę zacnie. Tu mamy rzekę, łączy mnie z tamtym regionem jeden most, tylko i wyłącznie jeden most, więc gdyby udało nam się zająć ten region, jesteśmy w stanie obudować sobie tutaj jakimiś murami, wieżami i bronić po prostu wejścia od tamtego lorda na tym moście. Wielkie jezioro na środku i te regiony, które tutaj się mijają, ale patrzcie co tutaj mamy. Mamy kolejnego lorda. Lord, który tak samo jak my ma namiot ten początkowy, wszystkie te budynki początkowe i zaczyna się
budować, zaczyna się rozrastać, będziemy sobie rywalizować na tej mapie, on będzie się rozwijał, może będziemy też handlować, zobaczymy jak wygląda w ogóle sprawa handlu, może gdzieś tam wymiana towarów, może jakieś sojusze, bo w końcu jest na razie każdy na każdego, ale nie wiem czy to jest taki na zasadzie deathmatchu, czy raczej, czy może na przykład będzie się dało też zawierać sojusze, także no w ogóle rewelacja. Kolejny lord tutaj. No i ten klimat tej mapy, Wielkie Jezioro, no świetnie to wygląda, po prostu świetnie. Ja już bałem się na poprzedniej serii z Manora, że muszę się z nim pożegnać, że będę musiał czekać nie wiadomo ile na jakąś aktualizację, update, a tu proszę bardzo, jak na zawołanie taki update się nam pojawił, więc no ja jestem zafascynowany. No i cóż, zaczynamy tutaj też naszą przygodę. Fajnie, że mamy jeziorko, mamy grzybki blisko, więc gdzieś tutaj będziemy sobie naszą osadę przy tych złożach budować. Tak sobie tylko popatrzę jeszcze, jak tutaj się rozgarnę. Myślę, że do wycięcia jest ta kępka drzew ze środka i po prostu tutaj sobie przyjmiemy nasze centrum, bo chciałbym teraz tak zrobić wszystko po prostu blisko, zrobić takie ciasne miasto w środku, jakieś pojedyncze domy na zewnątrz z uprawami, tutaj taki wiejski obszar, właśnie grzybki, rybki, kamieniołom. No i właśnie, a propos kamieniołomu, tu mamy kolejną nowość, ponieważ w kamieniołomach teraz możemy wytwarzać kilka rodzajów kamienia, czyli no tak na zasadzie takim, że mamy po pierwsze kamień zwykły, nieociosany, taki, który znajdujemy, ale mamy też bloki kamienne, bloki marmurowe chyba to się nawet nazywa, z których będziemy budować mury zamku. W tym momencie no żeby je uzyskać, będziemy musieli po prostu wydobywać kamień. Nawet pokażę Wam, bo ten interfejs właśnie, który się zmienił, to jest widoczny tutaj i mamy tak, że o, jest tutaj. Mamy normalnie obóz kamieniarzy, tak jak mieliśmy. Oni nam zbierają ten kamień, ale mamy tutaj i właśnie tu jakby te napisy, to nie zwracajcie uwagi. Mamy właśnie ten budynek związany z tymi blokami marmurowymi. Oni po prostu będą wydobywać. No to dobra, to teraz chyba kumam i ma to sens. Oni będą wydobywać spod ziemi ten marmur, te bloki kamienia, a kamieniarze będą tak jak do tej pory zbierać te kamienie z góry, czyli po prostu na zasadzie odkrywki, czyli na jednym złożu, tak jak dobrze kojarzę, no właśnie, patrzcie, to jest obszar, na którym możemy budować kamieniarzy. I teraz tak, my możemy wybudować kilku kamieniarzy i możemy wybudować kilka, no w zasadzie to nawet nie kilka, bo jest dosyć duży ta kopalnia w zasadzie to jest do marmuru, więc z jednego złoża będziemy mogli czerpać jeden i drugi surowiec. Tutaj ta odkrywka tak jak była, tak została, ale widzicie też ten interfejs wygląda troszkę inaczej. Dajcie znać jak Wam się to widzi, czy lepiej mamy teraz, czy lepiej było wcześniej. Jak to według Was wygląda? Za chwilkę pokażę Wam też, już przejdziemy sobie do rozgrywki. Jeszcze z takich nowości, które chciałbym Wam pokazać, które doszły. No oczywiście tu się trochę posegregowały te rzeczy, bo do tego pierwszego interfejsu właśnie doszła nam ta odkrywka. To wszystko mamy już teraz w jednym miejscu. Chata zbieraczy zbiera albo jagody, albo grzybki. Mamy to rozbudowane. Później co tutaj mamy? Faktorię, tutaj to w zasadzie nic. Znaczy nic, nie nic, no tak po prostu doszły te stacje karawan i faktorie, to chyba było po prostu wcześniej w innym miejscu, już
grałem tyle godzin w tego Manora i już nawet teraz nie pamiętam jak to było. No dobra, w każdym razie co jeszcze nam się zmieniło, to w rzemiośle doszedł nam mielerz, czyli już nie musimy tutaj żadnego perka odblokować, tylko możemy sobie od razu ten mielerz wybudować, jak dobrze kojarzę, tak? I po prostu będziemy od razu uzyskiwać ten węgiel drzewny. Dodatkowo, o właśnie tutaj mamy te bloki kamienia, a nie, patrzcie, czyli tutaj dopiero będziemy robić te bloki marmurowe, a tutaj będziemy je wydobywać, czyli tu mamy jeszcze nieociosane te marmurki, tutaj musimy rzemiosło postawić i te marmurki robić na gotowo. Później z tego będziemy stawiać mury. Oczywiście tego musimy narobić mnóstwo, bo mury drogie, no żeby ich tam wybudować taki zacny zamek, to naprawdę musimy tych zapasów zrobić, więc tym bardziej się cieszę, że mamy bogate złoże na ten kamień. I co jeszcze doszło? Doszło to, że bardziej jest przydatna woda. Woda teraz będzie służyć nie tylko do picia, ale też do budowania, więc te studnie będą nam bardzo potrzebne. Przy okazji zobaczmy sobie wody podziemne pod naszą wioskę. Idealnie będą przechodzić tutaj te żyłki, więc ok. I co mamy dalej? No właśnie ta administracja. Mamy też namiot. Wydaje mi się, że to jest namiot do oblężenia. Natomiast nie jestem pewny. Zobaczymy po prostu w trakcie gry, jak to tutaj wyjdzie. W wyglądzie nic się nie zmieniło. Kapliczka, szkoda, że się nie pojawiło parę nowych rzeczy. Na pewno dodałoby to fajnego smaczku. Natomiast jeżeli taki wielki wszedł update, to myślę, że teraz już z czasem będą do tego dokładać już nowe rzeczy i rozszerzać sobie do tego, co już mamy. Bo oczywiście save'y, które mamy poprzednie, nie działają na tej wersji. To jest zupełnie nowa, więc musimy wszystko zaczynać od początku, całą naszą przygodę, ale patrząc na to, jak to wygląda, wydaje mi się, że warto. I warto przetestować Manora, bo w końcu mamy tutaj świeżość. Świeżość i polot. Zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko w grze. Dobra, tyle na razie z takich rzeczy na pierwszy rzut oka. Tych nowości jest tyle, że ja tutaj z czasem też będę Wam je uzupełniał i zobaczymy po prostu z biegiem gry, jak to będzie wyglądać. Natomiast w pierwszej kolejności to, co zrobimy, to wyciosamy tutaj ten środek, więc postawimy sobie pierwszy nasz budynek. Oni zajmą się materiały budowlane. A właśnie wiem, tu miałem Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. W końcu narzędzia, te młotki znalazły zastosowanie. I teraz już nie będzie tak łatwo. Jeżeli ktoś wcześniej myślał, że Manor to bułka z masłem, to uwierzcie mi, przy tej aktualizacji to nie jest ani bułka, ani tym bardziej bułka z masłem. Jest naprawdę, z tego co tak się tutaj zorientowałem, nie będzie wcale tak łatwo, bo zresztą zobaczycie za chwilkę, jak pobudujemy sobie te budynki, to każdy po pierwsze do budowania oczywiście doszły te narzędzia, żeby stawiać te budynki mamy potrzebne młotki, ale też jako narzędzia do wytwarzania, czyli do wytwarzania surowców. Czyli jak mamy na przykład obóz drwali, to oni, żeby mogli pracować, to muszą mieć zapewnione narzędzia. Muszą mieć zapewnione narzędzia i w tym momencie, jak my tych narzędzi nie będziemy mieli, nie będziemy ich uzupełniać, to też będzie problem z kolejnymi surowcami, z kolejnym jakby z rozbudową, czyli to jest jakby niezbędny element do naszej rozbudowy, a co za tym idzie, złoża żelaza stają się teraz na wagę złota i one naprawdę o takie żelazo jak tutaj to normalnie będą regularne wojny, żeby zdobyć jak najwięcej tego żelaza, bo bez tego tak naprawdę nie pójdziemy zbytnio do przodu.
Więc będziemy musieli walczyć o żelazo, oszczędzać żelazo, bo tak naprawdę nie będziemy mogli tutaj nim szastać na lewo i prawo. No, wydaje się, że ta aktualizacja pokazała, że naprawdę Manor w tym momencie stanie się trudny. Stanie się trudną grą, taką wymagającą trochę więcej niż po prostu klikania i patrzenia, jak to tam wszystko sobie samo działa. Tak naprawdę dbania o typy jedzenia, o piwko, o to, żeby wszystko ładnie rosło. W tym momencie też będą nasilone takie klimatyczne kryzysy, czyli ta susza, która może nas odwiedzić. Pamiętacie, w poprzedniej serii praktycznie ponad 30 odcinków i tylko jedna susza była. W tym momencie tak już nie będzie. Tej suszy będzie zdecydowanie więcej, więc troszkę się tego obawiam, no ale zobaczymy, jak to w zasadzie wyjdzie. Na razie sobie tutaj stawiam, postawimy sobie tak jak standardowo, czyli standardowo, no 6 parceli, 3 parcele, 6 domków i to postawimy, mamy obóz drwali, to już będzie się nam robić. Ja spróbuję zrobić to też troszkę szybciej. Postaram się tutaj wykorzystać trochę po prostu można powiedzieć wiedzy na temat Manora i spróbuję po prostu na przyspieszeniu trochę to budować. Nie obiecuję, bo czasem lubię po prostu porozkoszować się tymi widokami, tą całą imersją gry, dlatego będę się starał robić to szybko, ale też żeby nie tracić tego fanu po prostu z Manora. Dobra, i teraz tak, czyli te narzędzia, które będziemy tutaj potrzebowali, to może teraz sobie zobaczymy. Proszę, i mamy tutaj narzędzie, które tak naprawdę wystarcza nam na 266 dni i za 266 dni już 5 będzie pobierane kolejne narzędzie. Więc w tym momencie musimy tak dzielić i rządzić tymi zasobami, żebyśmy nie zrobili na przykład 2000 desek, bo stracimy po prostu całe żelazo, pójdzie tylko na deski i nic więcej innego nie będziemy w stanie zrobić. Co jeszcze? Na pewno zmieniło się to, że właśnie jest produktywność. Czekajcie, jak to tam było? Była produktywność, wydajność i szybkość pracy. Wszystko mamy teraz mierzone, czyli możemy sobie zwiększać produktywność, zwiększać tempo pracy, ale tym samym mieszkańcy będą nieco bardziej zmęczeni, będzie ta produkcja, inaczej, będzie to miało wpływ tak jakby na to, ile nasz mieszkaniec pracuje, a ile odpoczywa, bo jeżeli zbyt długo będzie pracował, zbyt bardzo się umęczy, jest w stanie później dłużej odpoczywać. Jest dużo więcej teraz takich powiązań, które mają wpływ faktycznie na tą naszą rozgrywkę. I co jeszcze tu chciałem zobaczyć? Dobra, to było to. W ogóle cały ten interfejs też zupełnie inaczej wygląda. Ale dobra, na razie sobie tyle z tych. Parcele mieszkalne ok, mamy tą pierwszą. To jest dobre, że w końcu w tym momencie też jest wydłużony ten czas bezdomności. Czyli nie jest tak, że zaczynamy grę i od razu wjeżdża nam bezdomność i spada aprobata, tylko faktycznie jest przynajmniej chyba miesiąc do przodu dołożony, czyli mamy chwilę tego czasu na to, żeby wybudować te pierwsze parcele dla naszych mieszkańców, nie tracąc przy tym oczywiście aprobaty. Dobra, tu będziemy mieli w tym momencie 5 takich parceli. Zrobimy sobie tutaj, czekajcie, tak żebym też mniej więcej sobie zobaczył jak to będzie, czyli zrobimy sobie tutaj bardziej taki rejon
mieszkalny, tak żeby sobie gdzieś tutaj na granicy też posadzić. Aha, pokażcie mi jak wygląda w ogóle żyzność. Pszenica, no jak zwykle to co najfajniejsze to najmniej, czyli tutaj jest troszkę, tutaj mamy trochę, dobra, mamy takie jakieś tutaj kępki tej żyzności. Jak wygląda len? No len to się nie spodziewałem, ale najważniejsze to jęczmień. No to jest to standard. Czyli chyba to jest tak po prostu ustawione pod użytkownika, że tutaj gdzie się respimy, to tu po prostu są słabe złoża, dopiero lepsze jakieś pojawiają się obok, aczkolwiek z tego co patrzę, to jęczmień to w ogóle wszędzie jest kicha. O, jest jeden o, to miał być mój region. No to właśnie, oddałem tutaj jęczmień. O, mielibyśmy dużo żelaza, zwierzynę. No, troszkę szkoda, zamieniłem na pewno fajny region na taki region trudniejszy, ale to nic nie szkodzi. Myślę, że jakoś się z tego wybronimy. Poza tym, jak już zaczniemy ich tutaj najeżdżać, to nie będziemy mieli litości, po prostu bierzemy jak leci, bierzemy regiony, tereny, sadzimy jęczmień, robimy wielkie rolnictwo, bo to chyba jest jeden z lepszych sposobów na to, żeby po prostu uzupełniać jęczmień do miasta. Ok, tak to tutaj wygląda, czyli tą aprobatę mamy też wydłużoną ze względu na bezdomność, czyli nie lecimy od razu na łeb na szyję, a to też pozwala na to, że nasze rodzinki będą w stanie szybciej już do nas dołączyć na początku naszego rozdania. I teraz zobaczcie sobie, parcela mieszkalna, też zupełnie inaczej to wygląda, czyli będziemy sobie uzupełniać ich wymagania i tutaj po kolei będą nam się pojawiać zadowolenia. Dobra, tutaj się nic nie zmieniło, no troszkę inaczej to wygląda. Teraz, no wydaje mi się, że fajnie. O, i właśnie, konsumpcja rodziny. To też doszło, pojawiło się, czyli jest pokazane na ile tak jakby mamy, bo oni sobie pobierają to jedzenie i na tyle im 15 dni do końca mają i będą musieli pobrać kolejne jedzenie. Więc też jest pokazane na ile za kiedy się to kończy. Może to tak bardzo często się tego nie będzie używać, ale zawsze można sobie będzie to sprawdzić. Chyba że to nie jest tak. Poczekajcie, bo teraz się zastanawiam. Aha, ale dobra, będę się zastanawiał, ale też budował. Dobra, bo za chwilę się zakręcimy. Dobra. Tutaj mamy te grzybki, czyli tutaj sobie zrobimy, w ogóle tu sobie zrobimy taki kurort. Kurorcik sobie zrobimy nad jeziorem. O, może tak sobie tutaj zakręcimy. Tu sobie zrobimy taki kurorcik nad jeziorkiem, zrobimy sobie jakiś domeczek, zrobimy sobie jakiś sadzik i oczywiście zrobimy sobie chatę zbieraczy. Oni sobie tutaj będą śmigać, tylko może zrobimy sobie jeszcze z tej strony. Czekajcie, czyli tak byśmy sobie jeszcze te drzewka tutaj mam nadzieję sobie oszczędzimy. Mało jedzenia, tak, wiemy. Pod lasem ścieżeczka. Dobra, troszkę tutaj tak. Jest w porządku, rozumiem. Już budujemy. Chata zbieraczy. Oni sobie będą tutaj śmigać na te grzybki. Tu też wybudujemy sobie na razie ten spichlerz i skład. I oczywiście chata rybacka. Zrobimy sobie tutaj z drugiej strony. Może o tak. Coś takiego. Zbliżymy się tutaj ładnie. O, właśnie, będziemy mieli tutaj plażę. Od razu wyjście na plażę. Na rybki będą sobie tutaj wychodzić. I teraz tak, ile mamy tego drewna? Kłody się zbierają, więc na razie niech się ładnie zbierają.
Dobra, to się buduje, to się buduje. Za chwilkę się zacznie uzupełniać nam to jedzenie. Dobra, wracając tutaj do tej rodzinki. No i właśnie, oni się uzupełnili, czyli wydaje mi się, że to jest cykl, który pobierają sobie z, no w tym wypadku jeszcze tutaj z tego składowiska, natomiast docelowo pewnie z targu, które będą sobie uzupełniać tutaj. Bo każdy w zasadzie chyba ma inny po prostu ten, bo ci mają po 27 dni, a ci mają 29. Ok, ci mają 23, dobra, czyli po prostu będą sobie to cały czas gdzieś tam uzupełniać. Każda rodzina indywidualnie. Dobra, my sobie tutaj poszerzymy też te parcele, przygotujemy, czyli będziemy mieli kilka nowych do tego, żeby przyjąć nowe rodzinki. Dobra. Chata zbieraczy, chata rybacka. Nie no, musimy tutaj nadać troszkę większy priorytet. Damy na razie na wysoki. No i tak by to wyglądało. Także tutaj w ogóle fajny ten obok na tym regionie. Patrzcie, podjazd taki do góry. Tutaj można by fajnie postawić zameczek z widokiem właśnie na jeziorko. Myślę, że z czasem zainteresujemy się tym regionem, jeżeli zdążymy oczywiście odbić, a nie odbije nam tego inny lord. Zobaczmy, jak tam u innych to wygląda. No, też się budują. O, fajne mają jeziorko w lesie. Fajnie, tutaj mają już chatę rybacką zrobioną, już chodzą sobie na rybki. Mają parcelę mieszkalną, przygotowaną pod jakieś warzywa albo sady. Tutaj też. Tak to robią trochę. Widzicie, no inaczej to wygląda. Teraz każdy lord będzie sobie budował po swojemu. Będziemy mogli podglądać też w ogóle, jak wyglądają takie miasteczka u innych SI, co prawda, ale zawsze gdzieś tam będziemy sobie mogli to podejrzeć, jak to tam u nich idzie. Dobra, jedzenie miesiąc, to za chwilkę to ruszy. Chata zbieraczy, chata rybacka, jak to poleci, to będzie w porządku, a my tymczasem sobie weźmy jeszcze tutaj na opał, chatkę zróbmy i pozbierajmy troszkę surowców. Pozbieramy troszkę opału na zimę. Dobra. Dobra, dobra, to mamy to, tu się nam ulepszają już te domy, dobra, będą 3 parcele do przyjmowania nowych rodzin. No i cały ten właśnie interfejs u góry, no w zasadzie cały jest zmieniony. O, to mamy aprobatę, pokazuje nam w zasadzie, które domy spełniają jakie oczekiwania, albo jakich nie spełniają. W tym przypadku bardziej to drugie. Czyli na pewno potrzebujemy targ i potrzebujemy, w zasadzie nie wiem co to było to drugie. Aha, czyli mamy targ i kościół i naszą wodę musimy postawić, bo tutaj już tak kolorowo nie będzie. Te pożary będą też, wydaje mi się, z tego co pamiętam, częściej. A to oznacza tylko jedno. Zrobimy sobie tutaj ładnie, akurat czeka miejsce na studnie. A to oznacza, że no, studnie będą bardzo potrzebne. No i właśnie nie tylko do gaszenia pożarów, ale też do budowy. Nie wiem, czy będziemy mieli tutaj teraz jakieś budynki, które to pokażą, ale na pewno te struktury zamkowe będą potrzebowały do budowy kamienia. Kamienia też oczywiście, ale wody. Dużo wody, bo z tego co pamiętam, zresztą to widać też dobrze na tym szorciku, który wrzucałem, chyba 10 wody na jakąś jedną wieżę będzie trzeba, 10 wiaderek, więc tak naprawdę trochę tego będzie szło. Wrzucamy sobie od razu tutaj rodzinki, bo ja się tak gadu,
a jedzenia mamy 0. No ale dobra, teraz już to szybko powinno polecieć. 2 rybaków, 2 rodzinki do wędkowania, 1 do szukania grzybów i powinno być już zdecydowanie lepiej. Dobra, i teraz tak, spichlerz, to wszystko chciałbym postawić gdzieś w tym regionie. Połączmy sobie tak, połączmy sobie to tutaj w ten sposób i tu po środku sobie zrobimy na razie ten spichlerz. Tu sobie zrobimy spichlerz, może czekajcie, bo tu zrobimy tak. Tutaj zrobimy ten spichlerz, tu zrobimy parcelkę, która będzie przygotowana. Nie tak, wolałbym tak. O. Dobra, tu sobie posadzimy trochę warzyw. Tu sobie zrobimy to. Dobra, na resztę zrobię, jak to po prostu usunę te składowiska. A z drugiej strony sobie zrobimy targ jeszcze nie. Chociaż moglibyśmy sobie w ogóle tutaj w środku zrobić. Nie, targ musimy zrobić też bliżej tutaj. Zrobimy sobie pod lasem na skrzyżowaniu, znaczy pod lasem, pod tą kępką raczej lasów. 16 straganów to będzie dużo. Myślę, że aż tak nie musimy tego zrobić, ale to znowu tyle to będzie za mało. Czekajcie. 5 straganów, tak żeby chociaż te 6 na początek było. Dobra, a 8 straganów niech będzie. Niech będzie 8 straganów, tylko jeszcze chciałbym, wiecie co, zrobić jedną rzecz. Jeszcze sobie spróbuję. A nie będę robił. Myślałem, że drogę sobie tutaj postawię jeszcze, ale w zasadzie nie potrzebuję takiej drogi. Ile mamy? 8 straganów. Dobra. I niech tak będzie. Tu sobie postawię straganiki na skrzyżowaniu naprzeciwko naszej studni. Dobra, pierwszą mamy potrzebę zaspokojoną. Tutaj jeszcze nie. Jeszcze będą się tutaj uzupełniać. O, tutaj już mamy. Pierwsze się pojawiło, także fajnie. Za chwilkę pokażą się stragany, pokaże się też jedzonko, już mamy na 5 miesięcy, dobra, pyk. Jedna osoba jest już budowana? Nie, jeszcze nie, czekamy na opał. Tutaj buduje nam się już ten spichlerz. I co? I wróćmy sobie do składu, jakbyśmy sobie na przykład tak zrobili, naprzeciwko ten składzik. Tu będziemy mieli też blisko do kamienia. Później zajmiemy się tymi lasami, no to oni sobie tu już tam gdzieś będą to po prostu znosić. Glinę tu z górki będzie, to po prostu zlecą koło jeziora, wlecą sobie do tej dzielnicy. Dobra, myślę, że będzie w porządku. Tu będzie region ten mieszkalny, zrobimy sobie po prostu ciasny taki ciasny rynek. Dlatego może sobie zróbmy ten region, ten teren do wycięcia. Tutaj za chwilkę będzie chata drwala, to będziemy zbierać ten opał. Dobra, chata zbieraczy śmiga, to śmiga. Ok, jest już nieźle, jesteśmy na dobrej drodze. W porządku, jeżeli to będzie, tylko teraz tak, nie mamy skór. O właśnie, nie mamy skór, nie mamy zwierzyny, nie mamy skór, więc jak my teraz będziemy produkować, proszę ja was, jak będziemy produkować ubrania? Ubrania, buty, wełna, przędza, płótno, skóra zwierzęce. Aha, to co się zmieniło też, to sad jabłoni musimy najpierw postawić, tak jakby przygotować sad jabłoni, a dopiero później wybrać jedno z 3 warzyw, które w tym sadzie będziemy
hodować. Czyli może to być chyba pigwa, jabłko albo gruszka. 3 rodzaje tych owoców i to samo w ogrodzie warzywnym. Najpierw musimy przygotować ogród, a dopiero potem wybrać warzywo, które będziemy sobie tam sadzić. Ok, wzrósł nam poziom osady. Wzrósł nam poziom, aha, bo ulepszyliśmy sobie, ulepszyliśmy, czy czemu wzrósł? Aha, bo mieliśmy 5 parceli wybudowanych, dobra, świetnie. Mamy przygotowane już to, tu się budują. Dobra, i teraz się zastanówmy w takim razie, skąd ja wezmę ubrania. Skąd ja wezmę ubrania? Chyba że na razie tych ubrań nie trzeba będzie do drugiego poziomu. No chyba nie, bo tutaj będziemy... Czekajcie, bo teraz zgłupiałem. Warzywa, owoce, mięso, ryby. O nie, czekajcie, bo teraz nie wiem, czy tutaj nie będzie tak, że my będziemy musieli zapewnić jakiś typ jedzenia właśnie związany z owocami, warzywami, takimi tutaj, z takim pożywieniem, albo jakiś i do tego, czyli nie tylko to, ale też mięso, ryby albo jakiś produkt zwierzęcy. Tylko teraz pytanie, czy tutaj chodzi o jakieś właśnie buty, skórę, czy po prostu jakieś jedzenie. A, no i w ogóle, ja pierdzielę, to tego tyle jest. W ogóle to jeszcze jedzenie jest podzielone na mięsa. Popatrzcie, to jest ta druga struktura mic. Mamy kilka rodzajów mięs pozyskiwanych z kilku rodzajów zwierząt. Czyli nie mamy teraz mięsa ze wszystkiego, tylko mamy mięso ze zwierząt domowych, mięso z polowań, z takiej drobnej zwierzyny, mięso z kurczaków, mięso z krów, czy tam wieprzowinę. I tutaj co będziemy mieć? Takie mięso będziemy też mogli pozyskiwać, więc w ogóle ta ekonomia tutaj wydaje mi się, że mega się rozrosła i no już będziemy musieli troszkę kombinować. Mamy nową wiadomość, ok, dostawa uzbrojenia, bardzo mnie to cieszy, bo już nie będziemy tacy bezbronni. Chata drwala, 1 osoba. Dobra, tutaj nam się buduje, to niech się ładnie buduje. Składzik już mamy, to do 1 osoby sobie wrzućmy do składu. Możemy sobie jeszcze tutaj zrobić też jeden skrócik, czyli zrobić sobie coś takiego, żeby... O! Nawet troszkę za daleko, czekajcie. O, właśnie tak. Tak, żeby to troszkę szybciej szła ta droga. Dobra. Tu się wybuduje. To składowisko posprzątają, to za chwilkę tu sobie zrobimy też te kolejne parcele. W międzyczasie gdzieś tam możemy sobie zwiększać tą przestrzeń mieszkalną. 16 kut drewna. Nie wiem, czy to już nie jest, wiecie, za dużo. Tylko jeszcze mnie jedno zastanawia, bo nie wiem w takim razie, czy takie narzędzie wystarcza na 149 dni, ale ile byśmy nie wydobyli, tyle po prostu będzie pobierać, czyli nie jest zależne, no ale to by było trochę głupio. I tu uwaga, mamy slider, zwiększamy, a nie, zerujemy wydobycie. Zwiększamy wydobycie. No tak bym to rozumiał, nie? Czyli że po prostu zwiększajmy zużycie tych narzędzi, ale tym samym więcej pracują. Albo zmniejszamy i po prostu... Dobra, zróbmy na razie na
połowę, czyli też wystarczy nam chyba na dłużej. Tak, 414 dni będziemy mieli teraz możliwe użytkowanie tego narzędzia, czyli no pomocnie, bo już mamy trochę tych kłód na razie. A tylko 8 narzędzi, więc no z rozwagą, proszę z rozwagą używać teraz tego wszystkiego. Tak samo tutaj zdecydowanie przez pół, tak mi się przynajmniej wydaje, bo zawsze tego opału dużo się zbiera. A czy tutaj gdzieś do wędkowania i tak dalej też? Nie, na szczęście zbieranie pożywienia jest bez użytku narzędzi, po prostu sobie robią we własnym zakresie. No na grzyby, no to koszyki albo w rękach po prostu noszą na razie. Nie wiem jak oni to tam. O, jest, dobra. To wybudujmy sobie tutaj. Aha, nie mamy desek. No właśnie, czemu jeszcze nie mamy desek? A przecież tutaj, czekajcie, chata drwali i oni sobie będą tu przychodzić i wbijać się do tej drogi na składzik. Dobra, no tak powiedzmy jest takie mniej więcej to skrzyżowanie i oni tutaj sobie będą nosić, czyli zrobimy sobie tego stolarza, ten tartak tutaj, sorry, stolarza nie, bo stolarz to jest coś innego. Dobra, myślę, że bo oni tak i tak będą musieli, chociaż klimatycznie by było gdzieś w tym miejscu sobie zrobić, nie? Po prostu. O. A i z tymi deskami to już tam będą latać. Dobra. Tu, bo... No dobra, na razie niech tak będzie. Pójdziemy sobie z wioską w tą stronę. Zobaczymy jak to też się rozwinie. Też wiecie, tak w 100% nie da się zaplanować. Tak mniej więcej mamy strefy porobione. Tutaj te mieszkalne, tutaj te wydobywcze, więc jakoś to mam nadzieję z czasem też się ułoży. Do spichlerza jedną osobę. Dobra, wrzucimy sobie, to już mamy zaspokojone. Różnorodne siedzenia. Tutaj mamy drewno opałowe, ale popatrzcie, nie mamy tych ubrań. Nie wiem, czy to może się pojawi z czasem. Dobra, paliwo mamy. Będziemy musieli sobie jeszcze postawić kościół, więc może uda się gdzieś go jeszcze w tym odcinku rozplanować. Tylko muszę go znaleźć. Kościół drewniany 20 desek. No niestety. To tartak. O, widzicie? Już mamy suszę. A dopiero gierka nam się zaczęła, więc teraz z tymi uprawami bardzo ważne dbać o to, żebyśmy no gdzieś to nawadnienie mieli w miarę rozwinięte. No ja myślę, że gdzieś tutaj sobie zrobimy ten kościółek, po prostu na górce będą sobie oglądać po prostu kościółek, kto będzie miał potrzebę, będzie sobie tam chodził. No i tyle. Dobra. To mamy załatwione. Dobra. No i co? I susza przyszła od razu w pierwszym roku. Patrzcie na jezioro. I to nie jest tak, że jest susza i nic się nie dzieje, tylko wyschło mi normalnie jezioro. Znaczy wyschło. Nie do końca na szczęście. Patrzcie, w ogóle tych ryb się zmniejsza. Ciekawe, no grzybki na razie są ładnie 140 na 149, więc tutaj się nie martwię. Bo mamy ich też 43 uzbierane. Rybek 38, no dobra, no zapasów jedzenia mamy, więc nie martwię się. Opał mamy już 10 miesięcy, widzicie? 10 miesięcy, 11 miesięcy opału, więc w ogóle to by było najlepiej jeszcze to bardziej zmniejszyć. Ale tutaj raczej nie będę w stanie nic zrobić, chyba takiego, żeby... Pokaż dom, to nie, pokaż miejsce pracy, to nie, w inne miejsce, dobra, no tak naprawdę to jedynie możemy sobie gdzieś tutaj regulować, ale i tak mamy już tego opału, więc po prostu usuwam na razie tą rodzinkę całkowicie. I co? No i tak naprawdę to mamy ulepszone, tutaj jeszcze się nam ulepsza, tartak postawią, więc co? Zrobimy sobie już tutaj, postawimy wtedy
sad albo ogród. Zobaczymy, co byśmy tutaj z tym wymyślili. No ale fajnie, też klimacik, bo te mapy no całkiem nieźle wyglądają. I co? Zobaczmy jeszcze, co tam u sąsiada. Teraz będę podglądał sąsiada cały czas. On też ma suszę. No to chyba na całej mapie jest po prostu ta susza, wyschnięte jeziorko prawie do zera, ale mają już kościół, także są o tyle do przodu, czyli mają deski, tartak, ten rozwój troszkę już im poszedł lepiej. O, widzę, że nawet budują już odkrywkę, więc muszę się troszkę postarać, żeby nie zostać w tyle, żeby oni tu czasem mnie gdzieś nie chcieli wyprzedzić i spróbować jakieś roszczenia wobec mnie tutaj wysunąć. No, także bierzmy się do pracy, a ta praca na pewno nastąpi w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapeczki w górę, jak Wam podoba się ta aktualizacja, ta seria, bo tutaj też kilka odcinków z tego chciałbym nagrać, zobaczyć po prostu jak to wygląda. Zostawiajcie komentarze. Nowych widzów zapraszam do zasubskrybowania kanału. Tymczasem dzięki za to, że jesteście. Życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia i miłego wieczoru. Trzymajcie się, cześć!